Witamy Was wszystkich serdecznie, kochani. Ciebie witamy. Całą rodzinkę dusz serdecznie witamy. Zapraszamy na bajeczki dziwnej treści. Mamy soczek z gumi jagód przygotowany. I wszyscy, co rezonują z nami, niech się czują zaproszeni. Tak, tak. Witam wszystkich. Ale milczycie. Dzisiaj w ogóle jest Mikołaja. Wszyscy po prostu czek, co powiesz? Padał śnieg tam u Was? Nie. U nas tu padał, ale fajnie było przez moment, no. Dzisiaj? No, takie płaty leciały, jak w bajce. Dzisiaj u nas nie, dzisiaj u nas czyściutko, na szczęście. Jak w bajce. No to się topiło, nie? Jak to spadło na ziemię. No, ale przymrozek może. Nie wiem. Chyba 3 stopnie było, a teraz czekaj, kurczę. No 2 stopnie, bo nie ma przymrozku. A dzisiaj Ci powiem śmieszne wydarzenie, bo na domofon dzwonił listonosz, nie? I mamy przedpokój taki długi, nie? 8,5 metra, nie? No to trzeba lecieć nim aż do drzwi nie wejściowych, bo tam domofon jest. I tak, ja leciałam w tas tego, a kot uciekał, bo ktoś dzwonił. Jakby myśmy tak byli, Denis właśnie, jakby myśmy tak byli, bum zrobili, to było tak komiczne, że nie wiem. Mama by zająca chytała. To kolega miał takie spotkanie ze szczurem w garażu. Wylazł do garażu, bo tam mają piec na dole i no co tam tak kurczę szumi w tych tytkach. I to idzie z tą latarką, a to go to taki szczur wyskoczył i leci w jego stronę, a go nie wiedział co robić, on nie miał klapki, jego huśnął nogą, to wleciał tam w te gorki, a on uciekł. No i to nie są żarty. No, To szczur w zagrożeniu skacze na człowieka. no nie, no wiesz, może ugryźć. No. Na mnie wskoczył. Tu. Tak? Mhm. O, widzisz. To jeszcze było jak żeśmy u teściowej to byli, nie? No, bo jak te wysypisko tam było tych śmieci tam w Starych Gliwicach, nie? Mm. Jak to zaczęli równać tymi spychaczami, co tam zaczęli te domy stawiać, to one wszystkie się cisły do domu, nie? Uciekały tam. To była plaga. I ją łopatą walą ojciec mój, kurde, wszyscy, a te szczury nas atakowały, kurde. Ja, Po burach latały wszędzie, kurde. A później to ucichło. Później się wyniosły i koniec, nie? Ale to był taki No to okres, było kurde, okropne. no, widzisz. A, dobra, nie będziemy o takich brzydkich rzeczach gadać. Nie. Teraz na rozluźnienie coś powiemy. Tato, czemu babcia biegnie zygzakiem? Cicho być i podawaj naboje. Uszczyluj, ja cię kręcę. Babciu, a czemu ty śpisz z podwiniętymi nogami? Bo tak wygodnie. Bo mi tak wygodnie. A dlaczego się pytasz? Bo tata mówi, że jak je wyciągniesz, to kupimy sobie auto. Jak to prawda wychodzi. Jagna, zaniepokojona dziwnymi odgłosami dochodzącymi od sąsiada, pyta: co się u was dzieje, kumie? Nic, to tylko teściowa śpiewa wnukom kołysanki. Chwała Bogu, już myślałam, że świnia wam zdycha. Ojej. Ja ci powiem coś jednego. No. Jest klasówka
i pani tam rozdaje to wszystko i do Zosi przychodzi i patrzy na nią, mówi, no Zosiu, te oceny takie złe tutaj masz, chyba będę musiała zadzwonić do twojej mamy, a Zosia tak patrzy na nią i mówi, a czy ja dzwonię do pani mamy, że sobie pani nie radzi w szkole? Proste. Dobrze. Nim zaczniemy w temat, dzisiaj wam przedstawię temat o Izabeli, czytanie. Bardzo ciekawe, bo to, co mówi, ja mam to napisane i podkreślam, co się już sprawdziło. Więc to jest fenomenalne. Naprawdę. My tu nawet w ogóle nie wiemy, co się dzieje, bo tam 1 grudnia w Ontario była śnieżyca i w ogóle było tyle śniegu, co w ogóle nie powinno być. No. I powiedziała zresztą, takie miejsca są, że nie powinno być tyle wody czy śniegu, a jest. No to, wszystko się sprawdza. Dobrze, to teraz wam powiemy o naszej, nie naszej, ale już teraz naszej, bo mamy 3 lata, no to możemy powiedzieć naszej poduszce, którą mamy. Poduszka ta, tak jak wam mówiłam już, to jak ja miałam kłopoty z kręgosłupem szyjnym, tak od tego czasu ręką odjął. Jak spałam, no to pierwszą noc to była rewelacja. To było niemożliwe. I teraz wam opowiem trochę o niej. Poduszka kopiuje kształt głowy, wagę głowy i temperaturę. Układa kręgosłup ogólnie w anatomiczny sposób. Głowa waży 6, 7 lub 8 kg. Jest ciężka jak arbuz. I jeżeli nie ma prawidłowego podparcia, bo mamy poduszkę z pierza lub silikonu, to głowa nasza wisi i rano mamy dyskomfort i nie wysypiacie się. Wstajecie bez energii, a tu idealnie podpiera kręgosłup szyjny. Tak, to jest najważniejsze w stosunku do mnie jakby tak. Latem się człowiek nie poci, a zimą nie marznie, bo poduszka utrzymuje stałą temperaturę 36,6 i 36,7. I obojętnie, czy śpisz na boku, plecach czy brzuchu, jest idealnie anatomicznie ułożona. I się wysypiacie. W nocy się nie budzicie, rano wstajecie wypoczęci i zregenerowani. Macie dużo energii, macie spokojny i higieniczny. Mojego pisma ciężko odczytać. Macie spokojny i higieniczny sen ze względu na to, że poduszka i pokrowiec same się dezynfekują. Jest to materiał karbon, to oczywiście węgiel, ale dzięki temu, że ma bardzo dobrą przewodność, przede wszystkim bardzo wytrzymały i lekki. Stosowany jest w kosmonautyce. Na standardowe poduszki jest 1-2 lata gwarancji, a na to macie 10 lat gwarancji na wypełnienie. Na pokrowiec jest 24 miesiące gwarancji. Jak się kładzie, powietrze jest wypchnięte na zewnątrz, a jak się obracamy, to nowe powietrze jest zassane, bo jest perforacja pionowa, więc w środku jest cyrkulacja powietrza. Dlatego jest sucho i nie ma możliwości, żeby coś się tam rozwijało. To jest właśnie najlepsze dla naszego zdrowia. Bo jakby się coś rozwijało, no to fajne by to nie było dla zdrowia. No, ale jeszcze najlepiej ona współgra z tym materacem nawierzchniowym, bo my mamy ten materac nawierzchniowy. Jak to się razem połączy, to jest super, super spanie. Bo ta wersalka to jest taka, co my śpimy na niej, to jest taka twarda była, że byśmy kupili ten podkład, ale jeszcze lepiej by było, jakby był ten materiał, ten gruby, nie? To by dopiero było super, no. Z tym to jest całkiem inne spanie. No jest różnica niesamowita. To mi się udało naprawdę. Takie odkrycie wtedy z tym zrobić, że hej. No dobrze, jeszcze... wtedy posłuchałam ciebie. No jeszcze pamiętam, jak rzuciło Nigodę. Ach, to brać poduszka, ja już tyle ortopedycznych mówię, jeszcze zaś znowu przychodzisz. No bo tak jest. A potem było, o jak ona fajna. Ale za pierwszym razem to było niesamowite. Mama wstawała, a ja się na niej kładł.
No. Musiałem też taką kupić, no bo co? Kurde, ona się fajnie spała, nie chciała mi ją dać, kurde, a ja co na tym wygniecionym zogopku, że jak leżeć zaś, kurde, dali. Pamiętam, bo się mama skarżyła, go ja tu z nim wychodzę, a ta ją capi. No, tak było niestety. Była walka o poduszkę. Bo my tylko wzięli wtedy tą jedną na próbę, nie? No właśnie, bo powiedziałem, zaś będzie jakaś No. taka, nie wypał, nie, to. No a to jeszcze nie było tych promocji jak teraz jest, że tam kupisz dwie i dostaniesz jeszcze jedna gratis. No to były te pojedyncze takie egzemplarze wtedy, nie? To No, dopiero później udało te promocje wyhandlować tutaj do widzów. Na pojedynczą poduszkę macie zniżkę, ulgę na rabat. Tam Sebastian da hasło te rabatowe. A a w zestawach, no to wiadomo, że i tak jest taniej, nie? Tak, no bo w zestawach macie albo dwie poduszki, to jedną macie dodaną, nie płacicie za nią, albo jak 3 kupujecie, to macie 2 dodane, a jak 5 sobie chcecie kupić do całej rodziny na przykład, no to jeszcze 3 będziecie mieli dodane. Płacicie za 5, a dostajecie 8, nie? Wtedy w tych zestawach fajnie 3 zostaną macie. do gości. Teraz dużo rodzin ma dużo ludzi, też takich dużo rodzin przyjeżdżą, to mają dużo dzieci. Ostatnio czytałem, w Holandii jest taka rodzina, się wprowadziła i się okazało, że mają 49 dzieci, nie? A, No, i wszystkie dostają zasiłek, nie? Na te dzieci. To ja miałem takiego kolegi, co miał kurde 12. drużyna piłkarska. No. 11 i jest jeden rezerwowy, nie? No. I moi drodzy, jakbyście chcieli coś kupić teraz w tym sklepie, to wpisujcie sobie też konkurs szamanem, bo tu już ostatnie dni w sumie tego konkursu teraz, co trwają. Bo wszystko, co tam zakupujecie w tym sklepie, bierze udział w konkursie i później ważne, żebyście nam do 24 grudnia teraz zostawili jakąś komentarz, jakąś historię o tym produkcie, co kupiliście, jakąś fajną, co przyjdzie do głowy. Bo najlepsza ta historia będzie otrzymywać bon na 15 000 złotych do tego sklepu i z ten bon możecie sobie tam kupić, co będziecie chcieli w tym sklepie, także no to pamiętajcie też o tym, jak kupowaliście w tym czasie, jak to teraz trwa, to żeby zostawić jakąś fajną historię, no żeby po prostu szansa się nie zmarnowała. Mhm. Tak. No. To nic nie kosztuje, a można coś zyskać, nie? No, czytać sorry. komentarze, tak. Tych, co to zakupili. Wy jesteście wykluczeni jako rodzina. A. Trudno. Trudno się mówi. I kocha się dalej. Tak jest. Tu przytoczę wam teraz przetłumaczony tarot by Izabela. Nie zrażać się tym tarotem, bo ja się też tak zraziłam, ale była sprawdzona i po prostu ja też sprawdzałam i tak się zaznaczam wszystko, co się spełnia, także to jest superowe. To było 1.12 opublikowane. Izabela wita wszystkich i mówi, że żyjemy obecnie w bardzo szalonych, burzliwych i strasznych czasach. Cytuję Izabelę, żebyście lepiej to zrozumieli, żebym nie poprzekręcała coś. Dzisiejszy film będzie lekturą o panu T. i tym, co będzie dalej, czyli o prezydencie elekcie USA. Jak wiecie, pan T został oficjalnie wybrany na kolejnego prezydenta 5 listopada. Co stanie się dalej? Czego możemy się spodziewać po jego prezydenturze? Jak zauważyliśmy, Deep State bardzo ciężko pracuje, aby sprawić jak najwięcej problemów kolejnemu prezydentowi, panu T. Próbują nawet wepchnąć świat w nuklearną. Czasy są bardzo burzliwe i bardzo przerażające. Czytanie z kuli i kart, czy przyszły prezydent będzie mógł złożyć zaprzysiężenie na prezydenta bez wcześniejszych dziwnych wydarzeń? Właśnie temu się dziś przyjrzymy, czego możemy się spodziewać
po wyborze pana T na prezydenta. Zanim zostanie zaprzysiężony na prezydenta oficjalnie, nastąpi eskalacja trwającej W. Widzę duży okręt W, te duże, na których mogą lądować samoloty, czyli lotniskowce, tu chyba chodzi o to. Jeden z nich spadnie. Ludzie będą bardzo, bardzo sfrustrowani. To będzie jak wiatr paniki, który ogarnie cały świat. Co ci idioci, przepraszam, robią? Ci politycy naprawdę chcą nas wszystkich Cały system polityczny w USA zapadnie się w sobie. Wiele osób w Kongresie i Senacie po prostu zniknie. Zostaną zabrani przez wojsko lub jakieś siły specjalne i oskarżeni o zdradę stanu i zbrodnie przeciwko ludzkości. Nadejdą duże zmiany w obszarze politycznym. Tego można się spodziewać. Ale duże zmiany, które tu widzę, to tych wielkich zmian się nie oczekuje. Będzie to zupełnie inny sposób rządzenia USA w przyszłości. Tak jak jest budowany dzisiaj system polityczny, nie przetrwa długo. To zostanie całkowicie zmienione. Ale nie zostanie to zmienione z powodu jakiejś dyktatury, ale z powodu woli ludu, co jest najlepsze dla ludzi. Widzę snajpera na dachu. Celującego w pana T. To płatny najemnik. Ten ser mógłby znajdować się na dachu lotniska. Jest bardzo utalentowany i dobry w strzelaniu, trafianiu celów z bardzo, bardzo dużej odległości. Ale nawet tutaj pan T będzie chroniony przez siły nadprzyrodzone. Nie zostanie ciemny jak Izabela na przykład. Widzę go noszącego jakąś ochronę i ucieknie przed próbą zamachu. Ten bandyta jest profesjonalistą. Nie będzie mógł uciec. Złapią go i tym razem nie będzie żadnych dziwnych wymówek. Jest bardzo dobry w ukrywaniu się i odkryją, że nastąpił jakiś przeciek, jakiś kret w najbliższym otoczeniu pana T. Na temat tego, kiedy będzie on na tym konkretnym lotnisku, aby ta osoba mogła przyjechać przygotowana. Moja sugestia jest taka: naprawdę uważaj na zdrajców w bliskich kręgach lub bądź dobrze chroniony, szczególnie gdy jesteś na otwartej przestrzeni. To jest dla pana T, aby nikt nie mógł cię naprawdę celnie trafić. To wstrząśnie całym światem i naprawdę otworzy ludziom oczy na to, jacy politycy rządzą naszym światem. Będą powiązania nie tylko z politykami w Stanach Zjednoczonych, ale także z politykami w innych krajach na myślnik to. Widzę, że pan T składa przysięgę na prezydenta. Dożyje do tego czasu i będzie żył i potem. Ale do czasu, aż będzie mógł zostać zaprzysiężony na prezydenta, będzie się działo wiele dziwnych rzeczy. Obecny tak zwany prezydent naprawdę próbuje wydać wszystkie pieniądze, jakie tylko będzie mógł ze swojego stanowiska, będzie wydawał na lewo i na prawo. Miliardy, 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 co również zdenerwuje ludzi w Stanach Zjednoczonych. Zanim pan T będzie miał zostać zaprzysiężony na prezydenta, może być kilka krajów na myślnik to, które spróbują oficjalnie opuścić na to. Cały system tej organizacji widzę, jak z dnia na dzień się rozpada, aż w końcu przestanie istnieć. Będzie to coś w rodzaju proxy NATO,
Ale to nie potrwa długo. Widzę dobrych wojskowych, nie tych złych, ponieważ są źli i dobrzy. Dobrzy wojskowi. Oni mają spotkania, dyskutują, czy wcisnąć przycisk, czy nie. Czerwony przycisk. To znaczy, nie chodzi o nuklearną, ale czy wejść do akcji. Nadszedł czas. To zaszło za daleko. W ciągu najbliższych 6 miesięcy pojawi się wiele rewelacji, wiele bardzo brudnych tajemnic, które wyjdą na jaw, na wielu polityków i oczywiście także na gwiazdy Hollywood. Niewykluczone, że Melania T. również będzie swego rodzaju ofiarą, ale nic jej nie będzie. Nie widzę żadnych dużych obrażeń, tylko kilka mniejszych. Naprawdę go ścigają, żeby nie mógł złożyć tej przysięgi, ale im się to nie uda. Nie jestem pewna, czy stanie się to przed zaprzysiężeniem pana T., czy po jakiejś bardzo dziwnej błyskawicy, prawie bez grzmotu, po prostu błyska i stanie się tam, gdzie on się znajduje. Nie jestem pewna, czy stanie się to przed jego zaprzysiężeniem, czy później, ale mniej więcej w tym okresie. Może to nastąpić wkrótce, a może niedługo po jego zaprzysiężeniu. Jakiś rodzaj blackoutów w USA. Po pół kraju widzę bez prądu. Światła migają i gasną. Może minąć wiele godzin, dni, zanim wrócą. Widzę, że pan T. jest mile widziany w wielu krajach na całym świecie. Ludzie będą świętować jego prezydenturę. Nie wiem, czy warto o tym wspominać, ale i tak to powiem. Po swojej kadencji będzie prezydentem jakby na krótką kadencję. Następnie ktoś mu bliski, może to być członek jego rodziny lub ktoś inny, bardzo bliski, będzie kolejnym przywódcą. Wiele oszustw, oszustwa wyborcze zostaną ujawnione. Pani Harris będzie długo, bardzo długo przebywać w bardzo małym pokoju, bez żadnych luksusów. To na nią czeka. Przed jego inauguracją i po niej, na niebie będzie mnóstwo dziwnych znaków. Niewytłumaczalnych, dziwnych zjawisk. To może być UFO. Mogłoby to być innego rodzaju dziwne zjawisko. Pan T. dojdzie do władzy, zostanie oficjalnie prezydentem, zrobi wszystko, co w jego mocy, aby pomóc tym najmniejszym. To będzie jego pierwszy gol. Wyjdą wiadomości i informacje, które były ukrywane przez długi czas lub których nie wolno było ujawniać opinii publicznej. Niektóre bardzo szokujące rzeczy, a nadejdą nagle i niespodziewanie. Będą to dobre rzeczy, ale będzie też przesłanie dotyczące finansów, bardzo pozytywne przesłanie dotyczące pieniędzy. Oni naprawdę próbują przeforsować W, ale gdy tylko pan T. obejmie urząd, wygląda na to, że W zostaną zamrożone. Zostaną zatrzymane. To, co dzieje się teraz z W, jest sposobem na obudzenie, w cudzysłowie, trzody, ludzi, którzy śpią. Czerwona pigułka. Ponieważ strach przed W będzie tak duży, że nie będzie liczyło się nic innego, jak tylko brak W. I zostanie to zwrócone przeciwko tym, którzy chcieli W. Tym politykom, którzy chcieli W. Kiedy nadchodzi wiosna, mamy tulipany. Tulipany zwykle kwitną wiosną. Nowa era. Rozpocznie się nowa złota era.
Przez pewien czas wojsko wkroczy, aby utrzymać prawo i porządek. To nie będzie dotyczyło tylko USA, to będzie dotyczyło wielu krajów zachodnich, gdzie było tak dużo korupcji, tak wielu głupców na czele tych krajów. Trzeba ich włożyć na lód, w cudzysłowie, żeby powstrzymać W. Strach przed W nuklearną i wielkimi W będzie największą czerwoną pigułką ze wszystkich. Wygląda jednak na to, że nadejdzie czas, kiedy nadejdzie wiosna. Wtedy naprawdę zobaczymy, jak błogosławieństwo stanie się prawdą lub ożyje. Pan T. będzie bardzo stanowczy w sposobie sprawowania rządów, dlatego tak się go boją i naprawdę próbują go wyeliminować w ten czy inny sposób, ale im się to nie uda. Nadchodzą bardzo ostre wieści, bardzo intensywne wieści o charakterze militarnym, o charakterze W. Nadchodzą już wkrótce. Wszyscy, którzy stosowali wszelkiego rodzaju mroczne i złe rytuały, zostaną zdemaskowani. Kto czym kierował i czym się zajmował. Będą się wzajemnie oskarżać. Nie, to była jej wina. Nie, to była jego wina. Zwrócą się przeciwko sobie. Kłamstwo za kłamstwem zostanie ujawnione. To będzie dość szokujące. Ludzie będą mówić, nie możemy już tego słuchać. Jak to możliwe? Żyliśmy w takim wielkim kłamstwie. Zmierzamy do okresu, w którym wyjdą na jaw bardzo mroczne sekrety, bardzo mroczne kłamstwa. To potrzebne. Nie możemy dalej żyć w tych bardzo niszczycielskich i gęstych energiach. Muszą wyjść na światło dzienne i zostać oczyszczone. Zwrócą się przeciwko sobie. To będzie jak opera mydlana. Prawdziwy spektakl. To prawdziwy spektakl. Wielu ludziom nie będzie wolno mieszkać w USA. Wiemy to. Będzie wiele deportacji, wiele kłamstw na temat ludzi, nielegalnych imigrantów, co zostało zatuszowane przez poprzednią administrację. Również wyjdzie na jaw. To wszystko będzie łamać serce. Będzie okropnie o tym słyszeć, ale koniecznie jest, aby ludzie poznali prawdę. Jako ostatnie słowa prawda wychodzi na jaw i cenzura, którą żyliśmy przez ostatnie lata, zostanie usunięta, a wolność słowa znów będzie mogła rządzić. Ludzie będą traktowani jak dusze suwerenne, z równością. Wszyscy są równi. Bądźcie silni, nie popadajcie. Wielki strach. Wygląda na to, że za kulisami dzieje się wiele rzeczy, których nie jesteśmy świadomi. Prawda wyjdzie na powierzchnię i w końcu uda się ją ujawnić. Takie to było czytanie. Myślę, że bardzo fajne. No, interesujące. Czytanie jak czytanie, ale chodzi o to, że to jest coś więcej. Ja już mówiłam i nie myliłam się, także. Czas pokaże. Tak. Mam zapisane, także podkreślam sobie to, co już się spełniło. To jest wręcz szokujące. To teraz jeszcze, to nie są porady lekarskie. Jak jesteście chorzy, to idźcie tam do pana doktora czy pani doktor. A kiedy przyjdzie wasza kolej, to nie wiem, nie? To ja zawsze do ciebie przychodzę, nie? Po porady. Spod lady. I spod lady. Pod lady to ci łapuwa zawsze daje. Jak emerytura przyjdzie.
Pożegnaj się z plamami, zmarszczkami, piegami i brodawkami. Nawet dermatolodzy ukrywają tę mieszankę przed opinią publiczną. Odmódź swoje ciało. Składniki: 3 ząbki czosnku, 4 cytryny, 10 gram miodu, oczywiście naturalnego, 200 gram oleju lnianego. I no, ten olej lniany to musi być raczej bardzo, bardzo świeży, bo się utlenia. Choć i stoi w lodówce, za każdym otwarciem jest utleniany. Hmm. Przygotowanie. Obierz ząbki czosnku i drobno posiekaj. Następnie obierz cytryny i pokrój je w plasterki, a następnie umieść wszystkie składniki przepisu w naczyniu, najlepiej w szklanym słoiku. Weź drewnianą łyżkę i dobrze wymieszaj. Na koniec zamknij słoik pokrywką i umieść go w chłodnym miejscu. Stosuj 1 łyżkę tego środka dziennie, aby odżywić skórę i zapobiec wielu problemom zdrowotnym. Regularne spożywanie tego środka zapobiega wiotczeniu skóry, pozbywaniu się wszystkich zmarszczek i usunięciu ciemnych plam i przebarwień starczych i innych problemów skórnych. Z kanału telegramowego Heatl Time. Wiesz co? Tutaj ten olej, zamieniłbym go na inny w tym przepisie. Ja bym ci polecił tutaj olej do tego Inka Inshi, tak się nazywa. To jest złoty olej Inków, który się nie utlenia. Ma bardzo dużą ilość omega-3, bo ponad 50% jest omega-3, jest jadalny. Aha, właśnie to chciałam zapytać, tyś mi dał już odpowiedź, patrz, no właśnie. Inka Inchi, tak się nazywa. To jest złoty olej Inków. To jest z takich specjalnych jakby, ale orzeszków robione, ale jednak to nie są takie orzeszki, kurczę, no takie jak gwiazdeczki, no, kształt gwiazdy i z tego wytłaczają olej. On nie należy do najtańszych, ale jest ten olej naprawdę bardzo stabilny. Jego możesz zostawić i on nie będzie się utleniać jak olej lniany. No właśnie. I ma bardzo dobrą przewaga tego, że jest ponad 50% omega-3 w tym. Mhm. Że to jest tak, co ja bym tu zamienił w tym No to przepisie. i bardzo cenna uwaga. Bardzo dobry. No. Niedawno go odkryłem, ten olej. No. Dlatego cię dzieje na bieżąco. Później mi go musisz napisać w SMS-ie, jak się nazywa dokładnie. Mhm. Naturalny środek na obniżenie poziomu cukru we krwi. Potrzebujesz tylko 4 składników. Jednym z produktów spożywczych, które mogą obniżyć poziom cukru we krwi, są pestki dyni. Nasiona zawierają duże ilości żelaza, które wzmacnia naczynia krwionośne i poprawia skład krwi. Na przykład mleko z dyni. Składniki: 150 gram obranych pestek dyni, woda, pół łyżeczki cynamonu dla smaku, oczywiście znowu bio i ceylońskiego. Namocz nasiona przez 8 godzin w wodzie. Odcedź wodę i włóż nasiona do blendera. Dodaj 4 łyżki wody i dobrze wymieszaj. Przecedź mieszankę przez gazę. Dodaj posiekany, jeszcze 4-5 daktyli tu jest, przepraszam, posiekanych. Dodaj posiekane daktyle i cynamon, a następnie ponownie ubij mieszankę. Otrzymane mleko dyniowe przelej do szklanego słoika i przechowuj w lodówce. Spożywać ten napój się powinno 100 gram dziennie na pusty żołądek pół godziny przed posiłkiem. Pić go z przerwą 4 dni, czyli 4 dni picia, potem zrobić 4 dni przerwy. Mleko dyniowe zapewnia również doskonałą profilaktykę na pasożyty. Jest odpowiednie zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Od Heatl Time, z telegramu, z kanału. No. Twoje myśli i czyny tworzą rzeczywistość.
pozytywnie plus lub negatywnie minus. Trójca Boska w odniesieniu do procesu myślenia. Umysł znajduje się w szyszynce, w cudzysłowiu, która skupia dwa płaty, też w cudzysłowiu, mózgu. Fale myślowe czucia rozciągają się od nieruchomego centrum wiedzy i mocy. Celem człowieka jest myślenie z jego wiedzącego umysłu, ale nie tylko czucie z jego mózgu, który jest niczym innym jak centralą dla wrażeń cielesnych i magazynem zarejestrowanych zmysłami wspomnień. Ponieważ oba płaty mózgowe są równymi partnerami i mają równą moc, oba niosą znak pozytywny. Umysł jest nieruchomy i dlatego niesie znak negacji ruchu. Magnesy sztabkowe nauki powinny być zatem symbolizowane, ponieważ ich bieguny są równe, ale na przeciwnych końcach spektrum. Świętuj wdzięczność w każdej chwili. Wdzięczność nie jest świętem, to częstotliwość, którą ucieleśniamy, nieustanna celebracja piękna w każdej obecnej chwili. Dzisiaj moje wibracje to głębokie uznanie dla tej dzikiej, ekscytującej i głęboko odkrywczej podróży, którą dzieliliśmy. Razem uczyliśmy się, uzdrawialiśmy i odkrywaliśmy prawdy na poziomie duszy, które przygotowały nas do kolejnej fazy naszej misji na Ziemi. Wbrew wszelkim przeciwnościom przekroczyłeś macierz, osiągając punkt zwrotny w swoim wzniesieniu. A teraz nadszedł czas, aby wznieść się jeszcze wyżej, kontynuując tę podróż do lżejszych krain świadomości. Wiedz, że życie staje się od tego momentu tylko lepsze. Odkryjesz głębokie poczucie kontroli nad swoim światem wewnętrznym i rzeczywistością zewnętrzną, kultywując pokój w sobie, harmonię z innymi i głęboką więź ze światem wokół ciebie. Kiedy świadomość gamma 5D zacznie przepływać przez twoją istotę, możesz spodziewać się następujących doświadczeń. Bezwarunkowa boska miłość, blask, który napełnia cię miłością do siebie i innych i wszystkiego, obfitość, życie pełne przepływu, dobrobytu i bogactwa wykraczające poza materialne miary. Zdrowie i witalność, wielopoziomowe uzdrawiania ciała, dzięki któremu dyskomfort i choroba staną się reliktami przeszłości. Suwerenność, prawdziwa wolność, w której panujesz nad swoim istnieniem, nie wyrządzając nikomu krzywdy i żyjąc autentycznie. To jest twój moment, aby zatrzymać się, odetchnąć i udoskonalić swój statek. Pozwól, aby wyższa energia napełniła każdą warstwę twojego bytu, zasilając cię światłem, miłością i nieograniczonym potencjałem. Teraz szybko się wznosisz. Ufaj, że najlepsze dopiero nadejdzie. Twoja przyszłość jest jaśniejsza, niż możesz sobie wyobrazić. Pozostań w zgodzie, bądź wdzięczny i pozwól magii się rozwinąć. Od Drew 86. No, ładnie. Piękne. A że się rozmarzył. Mhm. O, widzisz. Tak, kochanie. Dzisiaj już Mikołaja, za chwilę będziemy mieli święta. Wprawdzie różnie mówią, chodzi mi o to, że w danym czasie jest obchodzone, czy to tak ma być, czy inaczej. Przed nami jeszcze nie jest odkryte, że tak powiem, czy dobrze robimy, czy nie, ale zawsze wiemy, że są święta, przygotowujemy się do nich. No tak ogólnie powinny być parę dni wcześniej, nie?
według naszych dawnych tradycji. A tak ogólnie to w ogóle się napotykam na takie coś, że zbliża się Boże Narodzenie i że będzie wcześniej. No zobaczymy, pożyjemy. Tak, dokładnie. Dobrze, to dziękuję Wam za poświęcony czas. My też Dziękuję widzom za obejrzenie. Zostawcie oczywiście paluszek do góry, komentarz czy paluszek na dół, jak tam chcecie. jesteśmy Wam wdzięczni, cała rodzina, nasza dusza. Żyjcie w miłości i jedności. No i cierpliwości przed ujawnieniem wszystkiego. Kochajcie Dokładnie. się, kochajcie się. Kochajcie się, my Was też kochamy. Pamiętajcie o tym. Dzięki, trzymajcie się, hej. Pa. Wszystkim. Cześć. Pa, pa.